Witajcie na kanale Agencja Kosmiczna. Ja jestem Dariusz i rozpoczynamy wyjątkowy odcinek. Wyjątkowy, ponieważ jest to rok istnienia Agencji Kosmicznej. Tak, nasz kanał właśnie teraz w maju ma rocznicę, urodziny. A dodatkowo jest druga okazja, ponieważ przekroczyliśmy nie tak dawno próg 5000 subskrypcji. Dlatego bardzo chciałbym Wam, drodzy widzowie, podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie, że komentujecie, że ta wiedza, Taigetan, te informacje, że to do Was trafia, że to pracuje w Waszych życiach. Wielkie wdzięczności dla Was za informacje, które również prywatne dostaję w związku z tym wszystkim. Dziękuję za każdą formę wsparcia. To wszystko jest dla nas cenne i pozwala dalej robić to, co robimy. I w ramach właśnie tej wdzięczności w tym odcinku specjalnym przedstawię Wam wywiad z Gosią. Wywiad po polsku. I to będzie główna część materiału, który właśnie oglądacie. Ja sam za chwilkę się wyłączę, pozostawiając Was z wywiadem, jednakże nim to nastąpi, chciałbym tak prześledzić ten ostatni rok, powspominać troszeczkę drogę, którą przeszliśmy. A ta droga rozpoczyna się nawet troszeczkę wcześniej niż rok temu, ponieważ Cosmic Agency i Gosia zaistniały w takiej szerszej świadomości widzów w Polsce dzięki działaniom Aleksa Berdowicza na jego kanale Porozmawiajmy TV, gdzie to ukazał się właśnie wywiad z Gosią. I Aleks zatytułował ten wywiad Plejadianie komunikują już się z nami przez internet, czy jakoś tak. I przyznam, że to był bardzo chwytliwy tytuł. Aleks wiedział, co robi. I ja sam pamiętam, że zareagowałem tak: Plejadianie komunikują się z nami przez internet. Okej, ktoś pisze na komputerze z kosmitami. I to w pierwszej chwili brzmi tak: co? Poważnie? Wzbudza takie niedowierzanie, ale i ciekawość. Oglądałem oczywiście wywiad. Byłem bardzo zaintrygowany. Zgłębiłem kanał, oryginalny kanał anglojęzyczny Cosmic Agency. Zapoznałem się z tymi materiałami i wszystko to zaczynało układać mi się w głowie w pewną całość. Nie było takiego odczucia, nie, to chyba jakieś kantowane, naciągane, nic podobnego. Od razu poczułem, że to jest to. Ja sam siedzę w tych tematach ufologicznych i duchowych od bardzo, bardzo dawna i widziałem zarówno rzeczy wiarygodne, jak i rzeczy, które na kilometr wieją oszustwem, ale tutaj była zadziwiająca spójność i wiarygodność tych wszystkich informacji. I to, że na pierwszy rzut oka brzmiało to tak dziwnie, że ktoś pisze przez komputer z kosmitami, to brzmi tak absurdalnie, ale kiedy się tak zastanawiamy, to w sumie nic w tym dziwnego. Nasza technologia umożliwia to teraz i nie trzeba już polegać tylko na channelingach, jak na przykład w latach 70., gdzie nie było takich możliwości, żeby bezpośrednio ładnie kontaktować się z ludźmi, więc nie jest to aż takie dziwne, wręcz przeciwnie, jest to wręcz logiczne. Dodatkowo poczułem coś, zgłębiając tą wiedzę Taigetan, że ja nie przyswajam tego jako coś nowego. To nie są dla mnie nowe rzeczy. Te informacje wszystkie wzbudzały raczej we mnie wewnętrzną pamięć. To było coś na zasadzie przypominania sobie, że ja to wiem, że to już we mnie było, gdzieś tam przykryte, ukryte, ale ten stan gwiezdnej pamięci gdzieś tam jest. I ja tutaj absolutnie nie mówię, że ja jestem jakimś Taigetanem inkarnowanym czy coś, nic z tych rzeczy. Bardziej chodzi mi o to, że my wszyscy jako ludzie mamy w sobie tą gwiezdną pamięć i niektóre źródła, niektóre informacje po prostu pozwalają nam aktywować w nas tą gwiezdną pamięć. Więc te informacje od Taigetan nie wzbudzały we mnie, ale to niesamowite, tylko na zasadzie ja to czuję, ja to wiem, to już tam było i zostało po prostu
odkryte, zdmuchnięty kurz. I ja teraz tego doświadczam, a to już tam było. Inna jeszcze sprawa, że w ogóle nim poznałem Cosmic Agency, doświadczyłem takiego, nazwijmy to, odczytu z przestrzeni, gdzie zrozumiałem, jak funkcjonuje natura czasu. Ktoś może powiedzieć, no okej, każdy ma jakieś tam swoje poglądy, każdemu jakoś coś tam do głowy przychodzi, ma swoje przemyślenia. Jasne, tylko zaskoczyłem się bardzo, kiedy słuchałem materiałów dotyczących czasu i Taigetanie używali dokładnie tych samych porównań, których ja sam używałem wcześniej, tłumacząc działanie czasu komuś innemu. Te same porównania, te same frazy, te same zwroty, te same słowa, ta sama logika pojmowania i próba ujęcia tego w jakieś ramy, więc uznałem, okej, coś w tym musi być. Coś w tym musi być. To nie wzięło się znikąd, że jest ta spójność pojmowania. I poczułem też, że ta wiedza Taigetan musi jakoś wpłynąć tutaj na nasz polski świat. Musi mieć jakiś otwór, którym może się tutaj przedostać. I tak liczyłem, że ktoś zajmie się tłumaczeniami i nagrywaniem po polsku. Odczekałem parę miesięcy. Nikt się jakoś specjalnie za to nie garnął. Były jakieś deklaracje, ale wiecie, deklaracje to jedna rzecz, a rzeczywiste działanie co innego. W związku z tym przestałem walczyć sam z sobą i oczekiwać, że ktoś się tym zajmie, a sam rozpocząłem inicjatywę. Skontaktowałem się z Gosią, skontaktowałem się z Aleksem Berdowiczem, do którego już ludzie wcześniej nadsyłali jakieś pojedyncze tłumaczenia niektórych materiałów, no i rozpocząłem tworzenie kanału Agencja Kosmiczna. Wszystko rozwijało się bardzo szybko. Do naszej załogi dołączyli kolejni tłumacze, kolejni lektorzy, współpracownicy. Ten rok sprawił, że cała ta inicjatywa nasza polska bardzo się rozwinęła. Do tego w tym momencie tłumaczymy nie tylko materiały z Cosmic Agency, ale również z kanału Marii Sfaru, z kanału Zaela, czyli kolejnego członka załogi Taigetan, więc roboty jest naprawdę sporo, informacje są wspaniałe i staramy się jak możemy, żeby przekazywać tą wiedzę dalej. I ja też sam tak absolutnie od siebie wam powiem, że od kiedy zająłem się po prostu prowadzeniem tego kanału i sprawą Taigetan, to było dla mnie tak jakby synchronizacja. Ja poczułem, że jestem właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. Tak jakby z poziomu duszy było to takie rozpoznanie, że to jest moje zadanie i ja muszę się tym zająć. Tak jakbym na to czekał, że w pewnym momencie życia trafię na to i ja mam to podnieść i ponieść dalej, by inni również mogli z tego czerpać. Uważam, że to jest jeden z moich celów, a kolejnym świadectwem, który mnie utwierdza w tym, że w istocie taki miałem cel, jest to, że moje prywatne życie zaczęło się o wiele lepiej układać właśnie od kiedy zająłem się Cosmic Agency. Układa mi się w każdej sferze, od relacji, zadowolenia z życia, po sprawy czysto materialne. Zyskałem też więcej takiej wiary w siebie i w to, co robię. Pchnęło mnie to do działania, do prowadzenia różnych innych własnych inicjatyw i po prostu to pokazuje, że kiedy człowiek jest we właściwym miejscu, w zgodzie z sobą, ze swoim celem i wpada w ten przepływ, wpada w ten flow, no to wszystko może się pozytywnie układać. Zatem ja powoli kończę to moje wprowadzenie. Ten rok działania upłynął mi naprawdę szybko i był intensywny, ale był również przyjemny i chciałbym wam na zakończenie mojego wywodu powiedzieć jeszcze tylko tyle, że jeżeli ktoś jest sceptyczny wobec Taigetan jako takich, czy to nie jest jakieś oszustwo, czy ktoś się nie podszywa, bo ja rozumiem ten pierwszy taki sceptycyzm, który może się pojawiać, to gorąco zachęcam do skorzystania z playlisty na kanale dla nowych widzów, ponieważ materiały, które publikujemy, nie są chronologicznie zgodne z tym, jak pojawiały się na oryginalnym kanale.
Zatem niektóre informacje mogą być w jednym filmie, który na przykład nie został przez nas opublikowany i przetłumaczony, a są potrzebne w innym, do zrozumienia innego, który się ukazał. Więc dla spójności informacji, jeżeli nie oglądacie zagranicznego kanału, to polecam obejrzeć playlistę dla nowych widzów, która porządkuje niektóre filmy, co pozwala na taki fundament z elementarnej, podstawowej wiedzy dla zrozumienia, kto jest kim i o co tutaj w ogóle chodzi. A jeżeli ktoś po prostu i tak pozostaje sceptyczny do tematu Taygetan, no to chciałbym powiedzieć, że w porządku. Nikt nikomu niczego nie wciska na siłę i jeżeli ktoś nie wierzy, że to są istoty pozaziemskie i się kontaktują, to jak najbardziej w porządku, nic na siłę. Tylko nie przeczy to również temu, że można oglądać materiały i wyciągać z nich samą wiedzę, same informacje o duszy, o kosmosie, o czasie czy o czymkolwiek innym. Można czerpać samą wiedzę w oderwaniu od tego, czy to istoty pozaziemskie, czy nie. Nie trzeba tego roztrząsać. Wybieramy z różnych źródeł te elementy, które nam pasują, z którymi pozytywnie rezonujemy, które czujemy i które mogą wzbogacić nas samych. Tyle z mojej strony. Ja już w filmie nie będę się pojawiał wizualnie, pojawię się tylko jako głos, który będzie czytał pytania, na jakie Gosia będzie nam odpowiadać. Zatem ja się z wami żegnam i zapraszam do wysłuchania wywiadu. Dzień dobry wszystkim Polakom, dzień dobry w Agencji Kosmicznej, dzięki Darek za zaproszenie i gratuluję bardzo. Miło mi, że tu jestem. Przepraszam od razu za jakiekolwiek błędy i jąkanie się w języku polskim. Za bardzo nie mam już doświadczenia. Wyjechałam z Polski, jak miałam 22 lata i to było bardzo, bardzo dawno. To właściwie połowę życia spędziłam poza i nie mam kontaktu z językiem polskim, tym bardziej mównym, więc czasami się błąkam w jakichś wyrażeniach. Chciałam powiedzieć na samym początku, dzięki Darek za pracę, którą wykonujesz. Chcę wam powiedzieć, że czasami oglądam filmiki i zwłaszcza wywiady, jakie Darek prowadzi i chcę potwierdzić, że absolutnie bardzo dobrze rozumie materiał i informacje i bardzo dobrze to wszystko tłumaczy. Naprawdę bardzo dobrze i wiarygodnie z materiałem. Czasami coś tam może jakieś bardzo malutkie szczególiki, może coś jest inaczej, ale bardzo, bardzo tego jest mało. Powiedziałabym, że 0,01% jakichś tam pomyłek, co jest nieważne, ale jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to dobrze wszystko tłumaczysz, Darek. Naprawdę bardzo dobrze to tłumaczysz, bardzo elokwentnie i cieszę się bardzo, że ten kanał rośnie. Też chciałam tak tylko powiedzieć, że filmiki, które widzicie tutaj na tym kanale, są bardzo dobrze prowadzone i tłumaczone, ale też chcę wyjaśnić, że na moim kanale w języku angielskim i po hiszpańskim i też na kanale Roberta była trochę inna kolejność tych filmików. Więc czasami tutaj są takie różne filmy z różnych momentów naszej pracy. Ale jeżeli ktoś chce tak dokładnie wiedzieć, jak my to prowadziliśmy od początku, to trzeba już po angielsku to oglądać albo po hiszpańsku. Ale poza tym wszystko jest super i naprawdę się cieszę i jestem dumna z Ciebie, Darek, i z Twojej pracy. Czy wiadomo coś, jak miewa się Sfarus Erry, ta z innej linii czasu, jaka obecnie przebywa na Taygecie? Wiadomo, jak to się stało, że przeżyła w przeciwieństwie do jej innych wersji i naszej Sfaru? Tak, temat Sfaru to jest bardzo skomplikowany, nawet bardziej niż jakikolwiek innych Taygetan, ponieważ Sfaru i ich linia i przeróżne warianty to trochę się inaczej odbywa niż to, co się odbywa w życiu Taygetan. Ponieważ, jak już powiedziałam, są różne warianty Sfaru, dlatego że ona jest podróżniczką, przeskakuje w czasie.
i ma do tego technologię i ma do tego zdolność i umiejętności. Nie jest ona tylko jedna, jest ich trochę więcej, ale jest do tego specjalnie przeszkolona, więc dlatego to robi i tym się zajmuje, to jest jej pasja i dlatego mamy tyle różnych wariantów i wersji tych linii z Varu, jak na przykład Jashi z Varu, Athena z Varu, Minerva, Mari z Varu, które są wszystkie inną osobą, ale tak jakby przedłużeniem i inną inkarnacją siebie samej, która spotyka się w jednym punkcie. To jest możliwe, tym bardziej jak masz umiejętność przeskakiwania przez linie czasowe statkami kosmicznymi. Więc wracając do pytania, z Varu, tak, pojawiła się z Varu z Ery, bo nasza już nie ma, ale pojawiła się mama Atheny z Varu z Ery i ma kontakt ze swoją córką, Athena z Varu, ale nie ma z nami kontaktu i nie wiemy dokładnie, co się z nią dzieje, więc nie mogę powiedzieć ani skomentować więcej na ten temat. Tak, przeżyła więcej niż nasza z Varu w swojej linii czasowej. Zna też w swojej linii czasowej Gosię i Roberta, ale z tego co wiemy, to tam coś się nie tak ułożyło ogólnie ze światem. Ekonomia padła i trzeba było zakończyć projekt. Coś takiego pod tym względem. Ale też nie chcą nam za bardzo mówić, ponieważ czasami opowiadanie o tym, co się dzieje w innych naszych wersjach, jakby może uzależnić nas, czy ukondycjonować nasze zachowanie czy stosunek, a to jest właściwie nieważne, co się dzieje w naszych innych wariantach. Skupić się musimy na tym, co się dzieje teraz i tutaj. Mimo tego, że jest tu pewne przesiąkanie wpływem między tymi wszystkimi liniami czasowymi. Jedna linia wpływa na drugą, ale to już kolejny, bardziej skomplikowany temat. Czy ty sama widzisz różnicę w otwartości ludzi na tematy istot pozaziemskich w społeczności hiszpańskiej, anglojęzycznej i polskiej? Czy jest coś wyjątkowego w Hiszpanii, że to tam naprawdę mocno rozkwita temat Taygetan i ogólnie istot pozaziemskich? Tak, widzę różnicę między społecznością naszą w języku hiszpańskim i w języku angielskim, ale to chyba wynika z ogólnej ich mentalności i sposobu życia i sposobu bycia. Oni są tacy bardziej otwarci, bardziej wylewni, zawsze jakieś serduszka i tak dalej i uściski dla wszystkich, a społeczność nasza w języku angielskim jest bardziej mentalnie do tego nastawiona. Powiedziałabym nawet trochę bardziej sceptycznie tu i tam, a takiej dużej różnicy nie ma. My to zaczęliśmy robić po hiszpańsku, dlatego ta nasza społeczność, grupa jest większa w języku hiszpańskim, ponieważ ja sama to zaczęłam robić w języku hiszpańskim, a później się przerzuciłam też na język angielski. Teraz to robię w 2 językach. Ogólnie też muszę powiedzieć, że w języku w hiszpańskim w południowej Ameryce oni są do tego już bardzo jakby przyzwyczajeni do różnych historii na temat kontaktów z innymi rasami, bo tam jest wiele różnych historii na ten temat. Jest dużo ludzi, nawet sporo ludzi, którzy się kontaktują, jest wiele legend, jest wiele historii w ich natywnych miasteczkach i tak dalej, więc jakby są bardziej tacy związani z kosmosem, z przestrzenią, są bardziej duchowi. Ludzie w języku anglojęzycznym są bardziej Matrix, bym powiedziała, ale to bardzo jest uogólnienie. Ogólnie jest mniej więcej tak samo. Po polsku nie za bardzo wiem, jak to tam leci. Wiem, że są osoby otwarte, inne pewnie dalej się doszukowują tutaj jakichś różnych dziur i się pytają na ten czy na inny temat, co jest normalne, oczywiste i tak dalej. I szkoda, że ja nie mogę się pojawić za bardzo w języku polskim i tłumaczyć ludziom różnych spraw, ponieważ nie mam na to czasu, więc zapraszam na język angielski i na hiszpański, bo
i naprawdę bym nie mogła się rozdwoić na tyle stron, gdybym to miała jeszcze robić w języku polskim. Czasami widzę niektórych skarżących się, że jesteś Polką i musisz mówić po polsku. Tak, ale ja zaczęłam to po hiszpańsku, ponieważ tam mieszkałam w Hiszpanii, w Barcelonie i mój partner zawodowy w tej sprawie, w tego kontaktu, Robert, jest Hiszpanem i my się z nimi zaczęliśmy kontaktować w języku hiszpańskim. Oni po polsku nie mówią. Nie mówią, więc nawet jakbym chciała z nimi po polsku mówić, nie mówią po polsku. Mówią po rosyjsku, mówią po chorwacku, niemiecku, francusku, różnymi językami się posługują, ale nie po polsku, więc zaczęliśmy to po prostu robić w języku hiszpańskim, no i później oczywiście też rozszerzyłam się na język angielski, jako że znam język angielski, jestem właściwie z zawodu nauczycielem angielskiego, więc to był oczywisty ruch, żebym to rzuciła na scenę anglojęzyczną. No niestety, jeżeli bym tylko się zlimitowała do języka polskiego, to miałoby to lekki zasięg. Teraz dzięki Dariuszowi i też dzięki Anie z CosmicAgency.pl no, rozszerza się to po polsku. I też dzięki Aleksowi. Aleks, dzięki bardzo za Twoje wywiady ze mną. Jak to jest wiedzieć, że jest się z innej planety i jednocześnie żyć tutaj? Wszyscy mamy gwiezdne pochodzenie, ale ty masz wiedzę i potwierdzenie swojego tajgetańskiego pochodzenia. Czy mocno zmienia to twoją perspektywę w spoglądaniu na życie jako takie? Jak to wyjaśniła Marii z Waru na jednym z jej filmików, tak my, nasiona gwiezdne tak zwane, chociaż mi to trochę śmiesznie brzmi po polsku, no ale może dlatego, że nie jestem przyzwyczajona, po angielsku jest star seeds i to mi brzmi ok. Musimy jednak niestety jakoś się z tym udołać i musimy żyć w dwóch światach. W świecie takim, który pamiętamy, który nie jest stąd, który jest spoza tego społeczeństwa, spoza tego systemu i jednocześnie jakoś panować nad tym Matrixem, w którym jesteśmy, brać z niego to, co jest dla nas dobre, bo nie wszystko jest całkowicie tutaj złe na planecie Ziemi. Ja na przykład uważam, że też tak jak Mary powiedziała, że tutaj można sobie urządzić albo piekło, albo niebo, że dużo zależy od Ciebie, od Twojego własnego stosunku. Więc możemy brać z tego życia na Ziemi ile chcemy dla siebie, wyborczo. I też no, mamy dużo wpływu na to, co się dzieje na Ziemi, będąc tym, kim jesteśmy. No, trzeba być silnym, trzeba bardzo być w sobie skoncentrowanym i zachować frekwencję, zachowywać naszą własną frekwencję, nie zapominać, kim jesteśmy, co reprezentujemy, jaka jest nasza esencja, jakie są nasze zalety i nasze priorytety. Nie możemy poddać się systemowi, tylko trzeba nadal być sobą, mimo tego, że jesteśmy otoczeni Matrixem i tak dalej, ale jednak można zachować siebie nawet w najgorszych warunkach i nie bać się zmian też, jeżeli już czujemy się tacy otoczeni oddziaływaniami negatywnymi, też trzeba trochę odwagi, żeby zmienić swoją własną sytuację i wierzyć w to, że można, bo uważam, zawsze można. Tak, miałam potwierdzenie mojego pochodzenia, żeby tak powiedzieć, ale nie wiem, czy to zmieniło aż tak dużo w moim ogólnym podejściu do życia i do świata. Uważam, że nadal jestem taka, jak byłam poprzednio. Może poprzednio miałam więcej jakiejś nostalgii i jakichś takich wewnętrznych niezrozumień, nie wiedziałam, o co chodzi dokładnie, dlaczego czuję, że jest tak, a nie tak. Coś z moją własną tożsamością też było nie tak. Jakby czułam, że ja nie jestem tym, kim tu mi się wydaje, że jestem. No i teraz mając tą wiedzę, że jestem w tej immersji, nie wiem jak to po polsku, no to wyjaśniło mi to wiele z tych uczuć dawnych, dziwnych i teraz po prostu jestem bardziej w harmonii z tym, kim jestem i to trochę pomaga, tak, ale tak ogólnie to nie ma aż takiej dużej różnicy, wiedząc dokładnie skąd się jest. Twoja esencja, twój sposób myślenia i Twoja osobowość nie zmieni się, wiedząc, że jesteś stąd albo stamtąd. Nadal będziesz
po prostu sobą, ponieważ ta Twoja osobowość stelarna, kosmiczna, gwiezdna jest nadal tym, kim jesteś, jest w Tobie. Wiedza o tym, że jesteś z Urma albo skądś tam, z Syrian, nie zmieni Twojego własnego sposobu na życie. Po prostu Ci da jakąś tam wiedzę, jakąś informację, ale nie zmieni to właściwie niczego. Bo też ważne jest to, że jeżeli Ty czujesz, że nie jesteś stąd, to nie jesteś. Twoje uczucie w tej sprawie jest najważniejsze i nie potrzebujesz nikogo z zewnątrz, żeby Ci to potwierdzał, żeby ci dokładnie powiedział, skąd jesteś i że na pewno jesteś spoza ziemi. Jeżeli tak to czujesz, tak to wiesz, to na pewno tak jest. Ja na przykład wiedziałam już o tym przed tym kontaktem. Wiedziałam, że nie jestem tutaj z ziemi, że coś po prostu, nie jestem tutaj stąd. Wiedziałam to na 100%. Więc nie potrzebuję żadnego potwierdzenia z zewnątrz, ok? Tak czujesz, więc tak jest. Jesteś tu na Ziemi poprzez technologię zanurzenia. Weszłaś w 2017 roku. Jak pamiętasz swoje wcześniejsze ziemskie życie? Czy było ono prawdziwe, czy to wgrane wspomnienia? Wymiana dusz? Czy byłaś wcześniej człowiekiem tła? Pytanie czwarte. Tak, to jest bardzo skomplikowany temat i też niedokładnie mam odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane. Okej, więc tak, niby weszłam tutaj w ten program zanurzenia w 2017. Pamiętam dokładnie wszystko przed tym rokiem 2017. Więc to, co się dzieje, jak wchodzisz w ten program zanurzenia w jakimś tam punkcie swojego życia, to wtedy się po prostu łączysz z polem energetycznym, z DNA Twoim genetycznym i z pamięcią tego awataru, w który wchodzisz. Więc to jest odważne, to jest bardzo, bardzo odważny krok, ponieważ ci ludzie gwiezdni, którzy wchodzą w ten program zanurzenia i się łączą z tym swoim awatarem, łączą się właściwie z wszystkim, kim ten awatar jest. Z jego pamięcią, z jego jakimiś problemami psychologicznymi i tak dalej. Stajesz się tą osobą i nigdy już nie będziesz mógł się odciąć od tej osoby. Czyli na przykład, powiedzmy, ja weszłam w 2017, ok, ale teraz stopiłam się z Gosią, czyli teraz, powiedzmy, jestem też Gosią i dzięki niej rozszerzyłam się też. Tak mi to też Jaski wyjaśniła, że no nie to, że trzeba się odcinać od tej tożsamości, tylko zintegrować się z tą tożsamością, z którą się stapiamy, bo też ją wybraliśmy po coś. Wybraliśmy ją, ponieważ był jakiś poziom połączenia między nami, coś ta tożsamość, w którą wchodzimy, nam miała dać. Jakieś połączenie musiało być i jest. Więc teraz ja to tak widzę, nawet jeżeli mnie tu nie było, jak tu sobie Gosia chodziła po ziemi, to teraz te wszystkie pamięci i jej doświadczenia i jej wspomnienia są we mnie i są mną. Mnie rozszerzyły bardziej. Więc tak właściwie działa dusza. Dusza się cały czas buduje i się konstruuje. To nie ma tak, że jesteś tylko jedną duszą i to idziesz z nią do końca życia i tylko cały czas dodajesz coś do tej duszy albo odejmujesz, rozszerzasz się, fragmentujesz. Teraz na moim filmie, na przykład na moim kanale będę robiła film na temat fragmentacji duszy i też łączności duszy. Czyli w jaki sposób dusza się fragmentuje na różne warianty, na różne wersje i też jak różne wersje się stapiają w jedną później osobę. Więc to jest czymś normalnym i nie trzeba się tego obawiać. Więc okej, mimo tego, że te wspomnienia Gosi może nie były moje, ale teraz są moje i dobrze mi z tym i wcale nie muszę się od tego odcinać. A teraz pytanie, czy to był program, czy to była osoba, tylko po prostu odeszła, no bo walk-in polega na tym, że ty wchodzisz i ta osoba poprzednia wychodzi. Mają jakiś tam pakt między sobą
i jedna osoba kończy swój udział w życiu ziemskim, a druga osoba wchodzi, bo coś ma do wykonania i nie chce się rodzić jako dziecko i tak dalej, więc wchodzi w jakimś tam punkcie życia. Więc mi się wydaje, że tak to było w moim przypadku. Nie sądzę, że Gosia była jakimś pustym programem, czy jakimś portalem organicznym, tylko tak czuję, że była prawdziwą osobą i po prostu odeszła gdzieś i teraz stopiłam się z nią ja i teraz jestem nią, ale nie tylko. Jakie ziemskie źródła informacji Taygetanie polecają jako wiarygodne? Dolores Cannon, rozmowy z Bogiem autorstwa Walsha, David Icke? Pytanie 5. Tak, zawsze mówią dużo o Dolores Cannon. Mimo tego, że nie wszystko dokładnie jest tak, jak oni myślą, nie zgadzają się absolutnie 100% ze wszystkim, ale jest bardzo dużo w materiale Dolores Cannon, które oni polecają. Czyli polecam, ja też właściwie czytałam książki Dolores Cannon. Zanim w ogóle miałam ten kontakt, uwielbiałam książki Dolores Cannon, chyba czytałam wszystkie. Ponadto zawsze mówią też, Jaskie wspomina bardzo Junga i też Bruce Lipton też jest wspomniany, ale tak za bardzo to nie wiem w tym momencie, co jeszcze wspominają. Wiem, że czytają książki, wiem, że interesują się naszym filmem, oglądają nasze filmy, tak, dla wielu powodów, głównie kulturowo, żeby zrozumieć, co się dzieje i żeby zrozumieć, co jest podawane naszej kulturze przez kabałę. A Mary Rodwell w Australii też jest polecana i wiem, że też szanują bardzo Davida Icke'a. Jak sądzisz, dlaczego Taygetanie nie utracili wiary w sens pomagania ludziom na Ziemi? Nie wiem, czy to jest przez to, że nie utracili wiary w ludzi, w pomaganie ludziom. To jest bardziej, że oni po prostu czują, że muszą być sobą. Czyli jakby robią to dla swojego własnego poczucia, że tak powinni robić. Że to, co robią, to jest to, co powinni robić. To jest właściwie to, co ja czuję też. To jest głównym powodem tego, co robię. To nie jest to, że ja nie straciłam wiary w ludzi, chociaż też jest to elementem, ale mi się wydaje, że nawet gdybym straciła wiarę w ludzi, to dalej bym to robiła dla siebie, dla samego samospełnienia, ponieważ czuję, że to jest coś, co powinnam robić. Nie wiem, co musiałoby się stać dla nich i też dla mnie, żebyśmy już po prostu całkowicie zakończyli nasz pobyt tutaj wokołoziemski i zakończyli to wszystko. No i też wiem, że to robią, ponieważ oczywiście nie stracili nigdy wiary w nas, nasiona gwiezdne. To jest dla nich bardzo ważne, ponieważ to są ich rodziny, to są ich przyjaciele, to są ich partnerzy, to są ich rasy, to są ich ludzie. Więc dlatego też to robią, ponieważ to robią dla siebie, dla swojej własnej rasy, dla swoich własnych wariantów, bo jest tu na Ziemi dużo ich własnych wariantów też. Jest bardzo skomplikowany, ponieważ nie ma czasu, no tak właściwie linearnego, więc ich przyszły wariant, czy jakiś tam przeszły, może być teraz na Ziemi na przykład i oni chcą jakby wyrównać i pomóc tym wszystkim różnym wersjom siebie samego też, więc robią to dla ludzi, tak, ale też mają taki osobisty też wkład w całą tą pracę. Po prostu szkoda im, ponieważ nie lubią bardzo tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o kabałę i jeżeli chodzi o federację. Bardzo dużo odnajdują zakłamania i różnych tam jakichś podejrzanych rzeczy, jeżeli chodzi o federację. Mimo tego, że federacja tak ogólnie skomplikowany temat, co już wyjaśniał Darek, nie jest zła. Nie jest zła, nie jest to niczym złym, tak ogólnie. Ale prawda jest taka, że Matrix dalej istnieje poza Ziemią i oni sami się budzą do różnych warstw tego Matrixa, no i po prostu pasjonuje ich odkrywanie prawdy. Również na Ziemi,
jak i poza Ziemią, w swoim własnym Matrixie, bo to jest połączone. Jak Tajgetanie ubierają się zwykle na swoich planetach w codziennym funkcjonowaniu? Czy to prawda, że mają też zbroje i peleryny jako uroczyste stroje? Na co dzień ubierają się normalnie, bardzo wygodnie. Tak, mają uniformy i to jest taka jednoczęściówka, bardzo obcisła, ale to jest nieużywane tak do końca, czasami, tak, w niektórych sprawach. Tak, mają też peleryny niektórzy z nich, ci bardziej na górze, chociaż właściwie to nie jest tak ustawione na górze i na dole, tak jak tutaj na ziemi, no ale też mają jakąś tam hierarchię na statku. Mam film, który nazywa się Toleka na kanale angielskim, jak i na hiszpańskim. Jeżeli mówicie po angielsku albo hiszpańsku, bo zaczęłam taką nową serię, Życie międzygwiezdne. Bardzo dużo filmów będzie tutaj na ten temat i pierwszym filmem była informacja na temat Toleki i tam pojawiły się obrazki wykonane, zdjęcia, obrazki ich tych właśnie peleryn i tak dalej. Ale na co dzień bardzo prosto się ubierają, wygodnie, na zwykłe t-shirty i tak dalej. Tak jak Mari to wyjaśniła, Lyrianie są wszędzie w kosmosie. I przez to, że Lyrianie, ten schemat nasz, jedna głowa, ręce, nogi, przez to, że ten schemat się powtarza i jest wszędzie w kosmosie, jest tylko pewien rodzaj strojów i ubrań, które można dla tego schematu zaprojektować. I nie lubią za bardzo skomplikowanych strojów, mimo tego, że takie też istnieją, tym bardziej w innych rasach, ale lubią bardzo zwykłe, normalne ubrania. Nie wiem, czy zbroje mają, jest taka grupa specjalna Hashmalim, mężczyzn i Shinonim, kobiet, takie specjalna grupa silna, Special Ops, coś takiego po polsku i po angielsku. Nie wiem, czy oni używają zbroi, jeżeli muszą w jakichś tam sytuacjach, to może tak, ale nie wiem nic na temat jakichś tam konkretnych zbroi. Czy Tajgetanie wykorzystują do prac roboty, androidy? Nie wiem, czy mają roboty na wykonywanie prac. Na pewno one nie są takie, jakie tu mamy, nie jakaś tam rumba, która nam robi za odkurzacz. Mają na pewno jakieś bardziej skomplikowane systemy, które to robią, ale wiem też, że zajmują się bardzo ręcznie różnymi sprawami. Na przykład wiem, że jeżeli trzeba coś wyczyścić, jakąś łazienkę czy posprzątać pokój, to zajmują się tym oni sami. Oni sami. Nie wszystko jest technologicznie urządzone. To, co zawsze mówię, to jest to, że tak, są bardzo technologicznie zaawansowani, ale wracają do prostych spraw, do załatwiania rzeczy ręcznie, do jakiegoś takiego prostego sposobu na życie, ponieważ już tak się rozwinęli technologicznie, że teraz wracają jakby z powrotem na prosty styl życia. Więc tak, mają systemy automatyczne, jakieś tam androidy, czy jak to tam się nazywa, które na pewno pomagają w sprawach takich bardzo automatycznych, ale wiem, że też lubią osobiście się zajmować wieloma rzeczami. Czy relacja dziecko-rodzice u Tajgetan przypominają te nasze tu na Ziemi? Tajgetanie żyją dłużej niż ludzie na Ziemi, a ich ciała pozostają młode, zatem dziecko może zrównać się wyglądem z rodzicami. Nie wiem dokładnie tak naprawdę, jaka jest relacja dziecko-rodzice. Mi się wydaje, że podobnie jak tutaj, bardzo się szanuje dzieci od samego początku, jeżeli chodzi o te dzieci, wybierając swoje własne pasje. Jest to dla nich bardzo ważne, żeby każdy się rozwijał w swojej własnej dziedzinie, w
w takim kierunku, jakim chce, gdzie go tam dusza ciągnie. Też jest bardzo ważne, że mniej więcej w wieku 13 się im uaktywnia pamięć poprzednich żyć, mniej więcej 3 żyć. Bardzo to jest ogólnie, się zmienia, zależnie od osoby, ale mniej więcej to tak jest, więc to dziecko jakby wtedy kontynuuje może, jeżeli chce, to, co robiło w poprzednim życiu, ta sama pasja się budzi. Więc bardzo jest ważne, żeby to dziecko miało dostęp do informacji, do rozwijania się w kierunku, w którym potrzebuje. Nie ma szkół, takich jak to znamy, uczą się sami z rodzicami w domach i też w różnych sytuacjach praktycznych. Jak na przykład Toleka, statek kosmiczny, jest też szkołą, czyli przychodzą kadeci, młodzi, może już nie są dziećmi, ale są bardzo młodzi, no i tak się uczą, na przykład będąc w jakimś tam w laboratorium medycznym, czyli uczą się praktycznie, nie przez pobyt w jakiejś tam szkole. Mimo tego, że są tak akademie galaktyczne, ale wszystko bardziej się uczą praktycznie. Ale wracając do dzieci, rozwijają się bardzo też, projektują swoje własne zabawki. To jest też ważne. Nie ma sklepów tam. Nie ma sklepów, gdzie można iść i sobie coś powybierać dla dzieci. Są bardzo kreatywni sami. Lubią sobie sami coś przyrządzić i zbudować. Są katalogi takie niby jakieś tam, takie jakby nasz internet, tylko ich własna wersja, gdzie ludzie osobiści indywidualnie może projektują jakieś zabawki, bo chcą, bo lubią, bo to jest ich pasja i wtedy można sobie wybrać z tego katalogu. Ale ogólnie się bardziej uczy dzieci, żeby sami sobie zbudowali co chcą, żeby po prostu byli kreatywni sami ze sobą. Jeżeli chodzi o, wracając do pytania, relacja dziecko-rodzice, no chyba to jest podobnie jak tutaj, tak mi się wydaje, tak dokładnie tego nie zgłębialiśmy. Nie zgłębialiśmy. Tak, w jakimś tam momencie rodzice już wyglądają, jakby byli w tym samym wieku, co ich dzieci, no ale nadal się wie, że to jest matka czy ojciec, więc na pewno nadal jest jakiś pewien szacunek i autorytet, no ale dokładnie to nie wiem na ten temat. Czy rozważałaś, by odwiedzić kiedyś farmę Billego Meyera w Szwajcarii? Przypomnienie dla widzów. Edward Billy Meyer miał liczne, bezpośrednie kontakty z Plejadianami z planety Erra, czyli właśnie z Taygetanami. Najwyższa aktywność spotkań miała miejsce w latach 70. Pytanie 11. Tak, bardzo dawno temu, na samym początku, jak jeszcze mieszkaliśmy w Barcelonie, bo teraz mieszkam w Finlandii, z Robertem, który jest mój partner, jeżeli chodzi o tą pracę, nie partner osobisty, mieliśmy taki plan, żeby właśnie sobie pojechać może na tą farmę Billy Meyera i tak dalej. My w ogóle ja się kontaktowałam, chciałam się skontaktować z Billem Meyerem na samym początku, tylko że osobiście nie można do niego wysłać e-mailu, on już jest starszy pan i nie zajmuje się tym, ale ma swoją załogę ludzi dookoła siebie, więc ja wysyłam mu e-maila na samym początku jeszcze, wysyłam swój kanał i tak dalej, wyjaśniam o co chodzi, ale oczywiście nie uwierzyli mi, co się nie dziwię, jeszcze w tym momencie nie miałam za bardzo dużo filmów, dokładnie jeszcze nie było wiadomo o co chodzi w ogóle w tym całym kontakcie naszym z Robertem, więc no ciężko im było uwierzyć, nie wiem jak tam dalej uważają na nasz temat, nie mam kontaktu żadnego, na razie nie mam planu, żeby odwiedzić farmy, może kiedyś. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo za pytania i przepraszam jeszcze raz za moje montanie się w niektórych punktach, bo wiem, że sama słuchając siebie, wiem, że jakieś tam błędy popełniam. Nie wiem, czy odpowiedziałam dokładnie na wszystkie tematy,
odpowiedziałam bardzo spontanicznie, nie przygotowując się, więc jakbym miała się przygotować może jeszcze trochę więcej, może bym coś jeszcze więcej odpowiedziała, tym bardziej, że na każdy tutaj temat można by mówić i mówić bardzo długo, więc musiałam tak trochę się streścić, bo i tak chyba wiem, że to będzie bardzo długie, chyba będą dłuższe niż Darek chce. Więc dzięki za Wasze wsparcie. Dziękuję bardzo za oglądanie filmów na kanale Agencji Kosmicznej. Bardzo polecam i bardzo polecam Darka i jego wyjaśnienia naszych informacji. Zapraszam też na nasze kanały angielski i hiszpański, jeżeli panujecie nad tymi językami. Też na naszą stronę zwaru.org, zwaru.org, ponieważ tam jest bardzo dużo też transkryptów. Wszystkie nasze filmy są na PDF-ie. Też chciałam wspomnieć, że bardzo dużo filmów jest tłumaczone na różne języki i w tym język polski. Więc pod niektórymi filmikami w sekcji angielskiej, tylko przez angielską można wejść na tłumaczenia, pod każdym transkryptem są PDF-y w różnych językach i tam też można znaleźć niektóre transkrypty w języku polskim, więc sobie możecie przeczytać te wszystkie informacje. No nie wiem co jeszcze, dużo by można mówić. Dziękuję bardzo za otwartość umysłu. Bardzo dużo jest tutaj w tym kontakcie, czego jeszcze nie wiadomo w stronie polskiej i to nie jest wina ani Darka, ani nikogo, tylko po prostu to jest tak ogromne i tyle informacji i tyle filmów, około 450 filmów tylko na jednej stronie angielskiej, więc to na pewno zajmie czasu dużo. A jeszcze do tego dochodzą filmiki teraz Marii Zwaru, które już ma ponad 100 filmów w języku angielskim i hiszpańskim, więc to jest bardzo dużo informacji. Nawet jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości czy pytania na jakikolwiek temat, chcę, żebyście wiedzieli, że to nie to, że nie ma odpowiedzi, albo że coś nie pasuje, tylko po prostu, że ta odpowiedź jest w jakimś tam innym filmiku, który być może nie była jeszcze który być może jeszcze nie był tłumaczony. Więc to dlatego. Nie dlatego, że może coś Wam nie ma sensu, czy coś się nie łączy. Tylko dlatego, że nie widzieliście jeszcze wszystkich filmów, bo jest ich bardzo dużo i każdy się łączy z innym. Więc proszę mieć cierpliwość. Darek robi to, co może. Wszyscy robimy to, co możemy. I kontynuujemy nasze życie na Ziemi, bo jest to niesamowite doświadczenie, mimo tego, że jest czasami ciężkie, ale jest niesamowite. Tak uważam. Miłego wieczoru albo miłego dnia i widzimy się w kolejnym filmiku na pewno jeszcze raz. Do zobaczenia!